Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski z internetowego sklepu modelarskiego Tank Models. Sklep mieści się pod adresem www.tankmodels.pl. Siedziba firmy jest w Alejach Ujazdowskich, magazyn również mamy w Alejach Ujazdowskich i osoby, które składają zamówienia w sklepie internetowym, są z Warszawy lub z okolic, mają możliwość odbioru zamówienia osobistego. Witam serdecznie swoich subskrybentów. Witam oczywiście moich podglądaczy kanału. Zachęcam podglądaczy do dania suba mojemu kanałowi. Pozwoli mi to lepiej współżyć z YouTube'em. YouTube otworzy kolejne drzwi przede mną, co ułatwi mi robienie jeszcze ciekawszych filmów, ale nie tylko filmów unboxingowych, czy też filmów poradnikowych. Zapraszam do subowania mojego kanału. Jeżeli doceniacie to, co robię, fajnie jest, żebyście też dali coś od siebie w postaci suba. Komentujcie, lajkujcie firmę. Będzie naprawdę mi również bardzo, bardzo miło. A jak widzicie na załączonym obrazku, bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie kolejny model PZL-a P11, z tym, że to jest wersja B wczesna z tak zwanej serii K. Co oznacza ta seria K? Zaraz do tego dojdziemy. W każdym razie tak, mamy kolejnego PZL-a 11 od polskiej firmy IBG w skali 72 i ukrywającego się pod numerem katalogowym 72 552. Tak prezentuje się pudełko. Z drugiej strony pudełka mamy zaprezentowane rodzaje malowania tego samolotu. Powiem Wam, na pewno ciekawsze od polskich malowań, bo to nasze takie brązowawe malowanie kaki mało efektownie wygląda w tym model. Fajnie, że mamy w niektórych modelach podane malowanie tak zwane przyszłościowe, tak prototypowe, dwubarwne polskich samolotów. Na pewno PZL-e dużo lepiej się prezentują w malowaniu przynajmniej lub nawet trzybarwnym, a już tego typu wersja rumuńska. Widać ten model po prostu, że nie jest to takie maleństwo pitu-pitu, tylko no, dużo ciekawiej on prezentuje się. A teraz zaglądamy do puzderka. Co mamy tutaj? Ja sobie odłożę. Zacznę standardowo od instrukcji IBG. No i co mamy? Chyba jest postęp, progres tak zwany. I aż zerknę do innej instrukcji PZL-a. Pozwólcie, że coś sprawdzę. No i jest mała zmiana. Mamy troszeczkę inne informacje o maszynie. Więc tutaj mamy opisane, no tak ogólnie powiem Wam, też jest. Nie tylko o modelu tym 11B K serii, nie ma tutaj tak dobrze tego opisanego. Jest opisane jedynie, że posiada silnik właśnie tak jak wszystkie P11 Gnome Ron tutaj Mistrala o mocy 550 koni mechanicznych. I że był stosowany w modelach, posłuchajcie, które były modelami eksportowymi. My mamy tą wersję właśnie w tej chwili eksportową dla Rumunów. I uwaga, K to znaczy, że wąska osłona silnika jest. Co dalej mamy? Podziękowania dla projektanta 3D, pana Przemysława Głogowskiego. Mamy informację, że w zestawie znajdziemy również oczywiście elementy fototrawione. Jedną malutką taką blaszkę do silnika i dwie pozostałe. Najprawdopodobniej chodzi o... Zaraz zobaczymy, o co chodzi dokładnie z tą drugą blaszką, bo ona jest chyba pierwszy raz. Mamy zestaw kalkomanii do rumuńskich samolotów.
No i dalej mamy, posłuchajcie, tak, co mamy? Wykaz ramek. Mamy również tabelę numerów farb producentów Vallejo, Hataka, Life Color, Mr. Hobby, AK Interactive. I poproszę tutaj jeszcze gorąca prośba do IBG, tak żeby Ammo Miga jeszcze tutaj wstawić, tabela i będzie rewelacja. I teraz tak, zawartość pudełka, czy coś jest razy 2? Nie widać. Kolorowana instrukcja, bardzo fajnie to jest zrobione przez IBG. Na żółto zaznaczone są wszystkie elementy fototrawione, którymi się będziemy posługiwać i upiększać swój model. Kolejne etapy. No i tutaj już widać, że jest to węższa ta obudowa silnika, osłona silnika. I po prostu w stosunku do tych modeli, które były używane w innych modelach lub w samolotach przeznaczonych dla Wojska Polskiego. I to jest ta wąska osłona. Więcej na ten temat Wam nie powiem, ponieważ sprawdzałem informacje w różnych miesięcznikach, książkach poświęconym PZL-om i powiem Wam, że nie było zbyt dużo informacji. Możliwe, że osoby, które tutaj po prostu sprawdzały to, bo tu widzę, że IBG dziękuję panu Michałowi Skawińskiemu oraz Chori Stojcy. O, to coś najprawdopodobniej będzie w rumuńskich monografiach. Ja powiem wam, nie miałem dostępu do rumuńskich, znaczy do książek poświęconych rumuńskim PZL-om, samolotom w ogóle polskim w armii rumuńskiej, królewskiej. I co dalej mamy? Popatrzmy. Tu mamy sklejony już model. Mamy również, proszę bardzo, pozostałe wyszczególnione przez IBG, pozostałe samoloty konstrukcji polskiej, które były używane przez Królewską Armię tutaj Rumunii. No i tutaj mamy kolejne malowania. Bardzo ciekawe. No to jest taki, ale jest fajny. Drugie malowanie, tak, tu mamy lipiec 40 rok, tu mamy tak samo. To samo widzę lotnisko. Aha, to samo lotnisko, różne tutaj będą. Tak, dokładnie. I kolejne. Tu już mamy wrzesień. Bardzo fajne to, takie przypominające troszeczkę malowanie samolotów z I wojny światowej. Takie plastrowe, jak plaster miodu. A tutaj akurat nie ma tego wzoru plastra miodu, ale bardzo fajnie to wygląda, powiem wam. No, ciekawie. A teraz co? Bierzemy ramki na warsztat. Bardzo fajnie, że to jest też dodane. O właśnie, to jest dość ciekawa, istotna sprawa dla osób, które troszeczkę bardziej zaawansowanie podchodzą do do modeli. Ze względu na to, że no i tutaj trzeba będzie troszeczkę zjechać z kamerką, dlatego że zmienimy tło, dlatego że jak zauważycie, tutaj jest klisza standardowo dodawana do modeli PZL-a przez IBG z różnymi wersjami, posłuchajcie, wiatrochronu, czy też nawet pełnego kokpitu zamknięcia w P24 na przykład. To jest dodawana taka klisza. I dlaczego ta dodawana klisza jest? Ponieważ, tak się w ogóle prezentują kalkomanie, wyprodukowane przez Techmod. Tutaj mamy, mam nadzieję, że to będzie widoczne, w każdym razie tu są takie kółka, na których są napisy, tak jakby chyba producenta, posłuchajcie, opon.
I mamy trzy numeracje. Tu jeszcze raz pokażę tą właśnie. Klisza jest widoczna. A tak prezentuje się, posłuchajcie, zestaw blaszek. I tutaj na przykład mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć różnego typu właśnie osłony przeciwwiatrowe. Te, które są z przodu przed pilotem. Wiatrochron to się chyba nazywało, tak, wiatrochron. I w zależności od wersji PZL-a, czyli czy to będzie 7, 11, 24, etc., taką stosujemy właśnie, może mamy możliwość wykonania wiatrochronu, jak i również pełnego tutaj całej kabiny, zamknięcia całej kabiny i podklejenia właśnie tych klisz, wygięcia nie z plastikowych elementów, tylko właśnie fototrawionych, żeby były jeszcze bardziej delikatne, znaczy żeby były właśnie delikatne, tak? Bo tu mamy torebkę z oszkleniem i tu mamy tak dodatkowo już jak naprawdę, ja bym się chyba tego nie podjął. Może przetestuję, ale na chwilę obecną nie. Tu mamy właśnie ten dodatkowy 52, dokładnie, to jest blaszka specjalnie wykonana do zestawu rumuńskiego właśnie PZL P11B wczesnego serii K. Zresztą tu mamy numer podany, tak, seria B, K. Tak prezentuje się, dość duży jest. Powiem tylko, że ten duża blaszka jest uniwersalna do wszystkich PZL-i od IBG. A tu mamy ramkę z przezroczystego plastiku, tak jak w poprzednich zresztą unboxingach prezentowałem, z oszkleniem. I mamy właśnie tak, że możemy pełno zamknąć kabinę po prostu. Tu mamy różnego typu właśnie osłony, znaczy tu mamy właśnie te różnego typu profile szyb, w zależności od wersji. Tu trzeba zwracać uwagę na właśnie instrukcje oraz inne elementy przezroczyste. No i teraz sobie sięgamy po kolejną ramkę. To jest ramka właśnie specjalna, dedykowana do tego modelu, czyli 72 552. I tu mamy właśnie część silnika, jak i również tutaj bardzo proszę tą wąską osłonę. Tak prezentuje się i to jest ramka E. Może tak odwrócę. I tu mamy elementy do silnika, który znajduje się na pozostałych ramkach. Tak prezentuje się ta ramka. Detal jest naprawdę bardzo ładny. Zero nadlewek widzę. Tak. Chowam od razu ten element. I tutaj mamy zafoliowane już ramki PZL P11B po prostu. To już te części, które już na pewno widzieliście, ale no nie mógłbym Wam tych elementów nie pokazać. No może jest to Wasz pierwszy unboxing PZL-a od IBG. I zaczniemy od skrzydeł. Tak prezentują się skrzydła. Jeżeli chodzi o detal, jest naprawdę bardzo fajny. Jak widzicie, on się teraz różni, ponieważ jest bardzo dobry detal na skrzydle. W jakości 4K, jak już film się zostanie wgrany, będzie doskonale widoczne. Jest ryflowanie takie pokazane właśnie na skrzydłach. Z drugiej strony tak się prezentuje. Zero skurczy, czyli tych zapadnięć na elementach widocznych z zewnątrz. Tak jest wszystko idealnie dopasowane. Nadlewek tak samo nie widzimy. Kolejna ramka. Ramka L z elementami kabiny, usterzenia i podpór skrzydeł.
I tu trzeba zwrócić uwagę, których mamy elementów używać. I tak prezentują się z drugiej strony. Tak samo czyściutko zrobione elementy. I uwaga, dość istotna. Ostatnia ramka z tej torebki. Elementy kokpitu, jak i również podpory. I to jest ramka A. Nie, przepraszam, V. Tak się prezentuje. I została nam jeszcze jedna torebka z elementami. Szkoda, że IBG wszystkiego nie pakuje w woreczki strunowe, albo po prostu jeden woreczek strunowy. I tu mamy elementy właśnie do tego. Tu mamy, patrzę z innego, tu jest właśnie model. To jest ramka G. Elementy kadłuba mamy, części kadłuba dokładnie, silnik. I teraz sobie porównamy właśnie, czym się różni jedna osłona od drugiej. Tutaj widzimy osłonę silnika w dwóch elementach, tak? Jeden pierścień, drugi pierścień, tak? A my tutaj nie używamy tych dwóch elementów, tylko montujemy właśnie tą osłonę. Czyli jest to troszeczkę inny profil, jest dużo węższa, jak widzicie. Chyba dobrze będzie widać. I tych elementów dwóch, czyli numer 7 i 12 nie używamy. Zakładamy tylko i wyłącznie tą osłonę. Tu są pozostałe elementy do wnętrza. Z spodu tu mamy ten silnik właśnie do wersji rumuńskich, w wersji B, PZL-B i do rumuńskich samolotów właśnie. Co dalej tutaj mamy? Co dalej? Proszę bardzo. Elementy. Ja aż sprawdzę. Wiecie co? Bo tu mamy dwa pierścienie nam się robią. I czy aby na pewno nie używamy żadnego. Opatrzę. Tak. Tutaj jeżeli chodzi o element osłony silnika, no to mamy tylko i wyłącznie tą część E2. Tego tak samo nie używamy, tej osłony, tylko tych dwóch. Proszę bardzo. Używamy zagłówka, o ile dobrze pamiętam, tak, ten zagłówek używamy tych elementów, tylko tak. To pozostawiamy sobie. Tu mamy osłonę. Możliwe, że tą osłonę używamy. To jest ramka J. Zaraz sobie zobaczymy zgodnie z instrukcją. Silnik. Nie, tu używamy, tego nie używamy, tylko i wyłącznie z tej ramki używamy śmigła. Tak samo tej osłony nie dotykamy. W naszym modelu z tego pudełka używamy tylko i wyłącznie z ramki E element 5. I ostatnia ramka. To wiecie, co to są za elementy, mam nadzieję. Jeżeli ktoś wie, proszę bardzo, opisujcie. Mówię o elemencie 1 i 2. No bo to wiemy, uzbrojenie. No i to koniec.
koniec tego unboxingu. Pokazałem Wam zawartość pudełka, jak wyglądają ramki, jak wyprezentują się elementy na ramkach. Model na pewno godny kolekcji PZL-i. Do tej pory nie mieliśmy styczności z takim modelem jeszcze, wypuszczonym w plastiku, nie wiem czy nawet w żywicy był wydany. Więc powiem Wam tak, to jest pierwszy model w wersji B z tą krótką osłoną i myślę, że naprawdę, mimo to, że nie jest w barwach polskich, tylko sił powietrznych Królestwa Rumunii, no to myślę, że warto mieć taki model, chociażby jako ciekawostkę. Ogólnie rzecz biorąc, powiem Wam, no tak jak się przyglądałem, prezentowałem, zresztą zobaczcie sami, rumuńskie samoloty to są ciekawsze przede wszystkim przez malowanie. I na dzisiaj wszystko, posłuchajcie. Do następnego unboxingu. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za oczywiście komentarze. Zapraszam do sklepu. Link do sklepu i tego modelu znajdziecie na dole w opisie. W każdym razie sklep mieści się pod adresem www.tankmodeles.pl. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was, cześć.